Danusiu, spotykamy się dzisiaj w ramach uniwersalnej teorii kreacji materii kontra religię, bo taki sobie temat ustaliłyśmy. Jakbyś mogła od razu kilka słów powiedzieć na ten temat? No, od razu to przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że będziemy kontynuować to, co już było. To znaczy, tym razem teoria kreacji zorganizowanej materii będzie przeciwstawiona nie innym koncepcjom fizyki, ale wierzeniom religijnym. Dlaczego? Dlatego, że w gruncie rzeczy już fizyka ustaliła, że wszechświat jest w zasadzie kreacją mentalną. W związku z tym kwestia religii i kwestia mistyki wysuwa się na pierwszy plan, jeśli chodzi o integrację nauki z wierzeniami. Dlaczego? Dlatego, że już sam fakt, że dzięki uniwersalnej teorii kreacji materii dowiedzieliśmy się, jaka jest struktura wszechświata, że oprócz tego źródła, o którym mówi religia i o którym mówi fizyka, czyli oprócz próżni fizycznej, mamy również kreacje wyłonione z próżni fizycznej. I są to kreacje, które rozdzielają się na dwa bliźniacze obszary, w stosunku do siebie spolaryzowane i w stosunku do siebie zwierciadlane. Na razie można powiedzieć, że jest to tylko i wyłącznie spekulacja, wynik obliczeń matematycznych i teraz należy się zastanowić, czy mamy jakieś potwierdzenia dotyczące tego, co ustaliła nauka w innych sposobach pozyskiwania wiedzy niż nauka. Bo przecież my od lat doskonale o tym wiemy, że mamy do czynienia z doznaniami mistycznymi, w czasie których ludzie wykorzystują informacje pozyskiwane w sposób pozazmysłowy do tego, żeby wprowadzać je w nauce. I takich dowodów mamy wiele. Znamy dokonania Leonarda da Vinci, które były wybitnie wyprzedzające, jeśli chodzi o czasy, w których żył. Nie była nawet do zrealizowania w tych czasach, w których żył. Mamy również znacznie późniejsze kreacje w postaci modelu atomu bora, w postaci modelu benzenu. I jedno i drugie odkrycie zostało dokonane w trakcie snu. Mamy również tego rodzaju olśnienia, jak na przykład uniwersalna, właśnie nie uniwersalna, nowa teoria wszechświata, nowa koncepcja wszechświata, która została opublikowana w roku 1956 przez Waltera Russella, też uzyskana w wyniku spektakularnego olśnienia. Czyli te kontakty były i są. I pewnie nadal będą. Czyli krótko mówiąc, mamy kontakty zdecydowanie mentalne z rzeczywistością, która ukryta jest przed naszymi zmysłami, a jeżeli fizyka nam wskazuje, że rzeczywiście jest to możliwe, ponieważ z próżni fizycznej wyłoniły się dwa bliźniacze obszary, plus jeszcze system promieniowania, który pozwala nam wymieniać informacje w całej hipersferze, mało tego, dowiadujemy się również z kontaktów międzywymiarowych za pomocą channelingu, że próżnia fizyczna też bierze udział w tym wszystkim, mimo że jest tylko praźródłem, dlatego że ona też decyduje o tym, z jaką szybkością informacja jest rozprowadzana i że w każdym punkcie wszechświata dostępna jest również energia. W związku z tym, że informacja jest rozprowadzana z szybkością znacznie przekraczającą szybkość światła. W związku z tym, że praktycznie jest
ona przenoszona w czasie zerowym przez próżnię fizyczną. W związku z tym my możemy realizować takie zjawiska psychofizyczne, właściwie może powinnam powiedzieć fenomeny, bo my jeszcze nie umiemy operować swoją wielowymiarowością, ale już wiemy, że ta wielowymiarowość istnieje. Fizyka już tę koncepcję przedstawiła, no i teraz poszukujemy dowodów. I gdzie te dowody najłatwiej znaleźć? W transkomunikacji, czyli w komunikacji międzywymiarowej. Jakbyś mogła od razu jakiś przykład podać dla większego zrozumienia? Jakie są rodzaje tej transkomunikacji? Spirytyzm był takim sposobem już w XIX wieku i był wykorzystywany. Channelingi, postrzeganie pozazmysłowe. No, nie oszukujmy się. Takie ideogramy jak Merkaba czy Yin-Yang, symboli Yin-Yang, zdecydowanie nie powstały w wyniku wymysłu, ponieważ oba te ideogramy są ściśle związane z uniwersalnym prawem kreacji zorganizowanej materii. Merkaba nam pokazuje, co właściwie stoi u początku kreacji wielowymiarowego wszechświata, czyli pokazuje nam dwa spolaryzowane w stosunku do siebie czworościany foremne, które tworzą razem, jeżeli upakuje się je jednej w drugich, tworzą razem równowagę Buckminstera-Fullera. O tym już mówiłyśmy. Tak jest. I co się okazuje? Ta równowaga Buckminstera-Fullera tworzy kanciastą kropkę składającą się z 6 ostrosłupów półforemnych o podstawie kwadratowej i bokach trójkątnych i 8 ostrosłupów, tym razem już w pełni foremnych, które mają wszystkie 3 boki równe. Te ostrosłupy są w stosunku do siebie ułożone, można powiedzieć, gwiaździście w stosunku do środka. I informacje o tej sieci dostaliśmy już pod koniec XX wieku, w latach nawet 80., a nie 90., czyli pod koniec lat 80., od Crayona, który wykorzystywał w tym celu medium Lee Carolla i przekazywał nam mnóstwo informacji stricte naukowych. Nie był pierwszy, bo wcześniej Jane Roberts jako medium pisząca odbierała komunikaty od Seta. I w zasadzie to, co powiedział Set, jest bardzo podobne do tego, co przekazał Crayon. I przekazuje. Mhm. Rozumiem, że Set to ten Bóg egipski, tak? Nie, jakaś istota, która tak się nazywa, bądź nawet można powiedzieć grupa istot, bo tutaj trudno na ten temat coś pewnego powiedzieć, ponieważ każdy, kto się stamtąd kontaktuje z nami, twierdzi, że jest częścią większej całości. Z fizyki, właściwie już nawet z mechaniki kwantowej wiemy, że wszystko we wszechświecie, no może nie we wszechświecie, bo mechanika kwantowa nie sięga poza czasoprzestrzeń, wszystko w czasoprzestrzeni jest ze sobą wzajemnie powiązane. Ale mechanika kwantowa nam tego nie wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. My możemy to udowodnić doświadczalnie i udowadniamy, ale mechanika kwantowa tego wyjaśnić nie była w stanie. Wyjaśniła nam to dopiero wielowymiarowa fizyka kwantowa, która powstała i będzie się rozwijać na bazie uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii. Ja wiem, że to wszystko jest bardzo trudne, ale staram się używać jak najmniej
trudnych terminów naukowych, no ale na miłość boską, jak ja mam o tym powiedzieć? Ja myślę, Danusia, że w tym momencie... Ja rozumiem, że równowagę Buckminstera, Fullera znają inżynierowie, ale tak jak powiedziałam, jest to kanciasta kropka. Jeżeli obetniemy wszystkie naroża sześcianu, tak żeby wszystkie boki tej figury były równe, co otrzymamy? Kubooktaedr, czyli sześcioośmiościan półforemny, o wszystkich bokach równych. Krajon nam mówi, że ta podstawowa kropka, czyli ta podstawowa komórka sieci, on to nazywa siecią kosmiczną. W zasadzie to nie jest sieć kosmiczna, bo termin kosmosu my stosujemy do czasoprzestrzeni. To jest komórka próżni fizycznej. Czy można ją traktować jako sieć? Trudno powiedzieć, dlatego że zgodnie z tym, co przekazuje nam krajon, wszystkie te podstawowe kropki nie są ze sobą wzajemnie powiązane. Każda stanowi osobną całość. One się ze sobą zderzają i na tej zasadzie, tak jak tsunami, rozszerzają również rozprzestrzenianie się informacji. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, umówmy się tak, Violetko, że jeżeli coś będzie dla ciebie niezrozumiałe, będziesz mi sygnalizować. Do tych, którzy nas będą w przyszłości słuchać, też zwracam się z prośbą. Nie zachwycajcie się tym, co mówimy, tylko po prostu pytajcie. Pytajcie o to, co jest niezrozumiałe. Będziemy wyjaśniać, bo ta wiedza nie jest łatwa. Nie jest łatwa przede wszystkim do przyswojenia, dlatego że wpojono nam cały szereg fałszywych przekonań, zarówno w ramach powszechnej edukacji, jak i w ramach kształcenia religijnego. Te przekonania mamy trwale zakodowane w naszej podświadomości, czyli w tej części naszego kompleksu świadomościowego, który funkcjonuje poza czasoprzestrzenią. Czyli jeżeli przez 95% czasu, tak jak stwierdził Benjamin Libet, my pracujemy na autopilocie, czyli na podpowiedziach podświadomości, to ile nam zostaje na logiczne myślenie? Góra 5%. Więc ja rozumiem, że zrozumieć to, o czym mówimy w tej chwili, nie jest łatwo. Prawda? Tak jest. Pytałaś się, w jaki sposób my się kontaktujemy z rzeczywistością ukrytą. Na razie zostawmy spirytyzm na boku, chociaż do niego jeszcze wrócę, bo znam badania prowadzone z pomocą medium, które były niezwykle interesujące i doskonale zbieżne z przeżyciami z pogranicza bliskości śmierci, z badaniami prowadzonymi przez Roberta Monroe i w instytucie przez niego założonym w Virginii, z badaniami psychiatrów, którzy zajmowali się hipnozą typu LBL i hipnozą, przepraszam, nie będę posługiwać się skrótami, hipnozą prowadzącą do regresji reinkarnacyjnej i do okresów między inkarnacjami. No i tutaj znów wchodzimy na temat religijny, czy my inkarnujemy, czy nie, czy też żyjemy tylko tu i teraz, tak jak głosi katolicyzm i jak głosi nauka, a potem umieramy i potem i nie ma już nic. Amen. Czy nauka i mistyka nam zaczyna się stykać już. Ponieważ my już zaczynamy wchodzić w tę mistykę, bo i badania Monroe wchodzą w mistykę i badania jego instytutu, który założył w Virginii, też wchodzą w mistykę i badania psychiatrów wchodzą w mistykę i badania psychologów głębi też wchodzą w mistykę. Czyli niezależnie od tego, że mamy już całe spektrum badań naukowych, to mamy również indywidualne postrzegania pozazmysłowe, które możemy odbierać w postaci wizji i możemy je odbierać, tak jak na przykład to odbierał Walter Russell, w postaci przekazu
który kierowany jest wprost do umysłu. I to jest najtrudniejszy do odbioru przekaz, ponieważ nie jesteśmy go w stanie odróżnić od własnych procesów myślowych. To znaczy na początku nie jesteśmy w stanie, bo jeżeli to się sukcesywnie powtarza, to już w końcu dochodzimy do wniosku, że coś w tym jest. I zaczynamy drążyć temat i analitycznie dochodzimy do wniosku, że to jest jakiś kontakt z rzeczywistością, o której nie mamy pojęcia. Tak jest. No a teraz, czym się zajmiemy konkretnie? Czy porównywaniem, czy też po prostu może powiemy sobie, że już sam fakt, że mamy dwie rzeczywistości bliźniacze, które się wzajemnie uzupełniają, mało tego, one nie znajdują się gdzieś tam, tylko one są w sobie wzajemnie zagłębione, czyli są w obrębie tej samej przestrzeni, tyle tylko, że w innych jej wymiarach. Czyli próżnia fizyczna, rozgałęziając się, nie rozparła się, tak jak wielki wybuch, tylko można powiedzieć, zagęściła się w swojej objętości. No to jest bardzo ciekawe. Tam zdecydowanie więcej informacji i zgromadziła również, można powiedzieć, pola eksperymentalne, bo i jedna rzeczywistość pochodna i druga stanowi coś w rodzaju pola eksperymentalnego, z tym, że czasoprzestrzeń jest bardziej eksperymentalna, bo one też są spolaryzowane w stosunku do siebie, a ta bliźniacza rzeczywistość, oprócz tego, że jest eksperymentalna, to jeszcze jest, można powiedzieć, organizacyjna. Ona w gruncie rzeczy planuje, projektuje, wdraża. A my, przychodząc tutaj do czasoprzestrzeni, wypróbujemy te plany, które tam zostały ustalone. Czyli krótko mówiąc, każdy z nas, rodząc się w ciele organicznym, my się nie rodzimy w ciele organicznym, my jesteśmy zawsze poza. Tylko jedna część naszego kompleksu świadomościowego schodzi do czasoprzestrzeni, do ciała po to, żeby całkowicie organizować jego funkcjonowanie. W okresie prenatalnym można powiedzieć, że czuwa nad rozwojem zarodka i płodu, natomiast po urodzeniu już całkowicie się integruje z ciałem i wykorzystuje struktury mózgowe. W okresie prenatalnym jeszcze te struktury mózgowe są przez kompleks świadomościowy programowane. Tak jak programowana była przez całe wieki naszych inkarnacji nasza podświadomość. Natomiast nasza nadświadomość to jest coś, co Crayon, ten, który przemawia przez Lee Carrolla, nazywa doskonałą duszą. Dusza się nie uczy, dusza jest zawsze doskonała, czyli krótko mówiąc, wie dokładnie to, co wie cały wszechświat. Natomiast te wszystkie nasze rozgałęzienia, które inkarnują i potem wracają do rzeczywistości ukrytej, to tam się dalej dokształcają i dokształcamy się również tutaj, bo czym są doświadczenia? To są eksperymenty, które mają nam przekazać jakąś wiedzę. I ten proces nie rozpoczął się wcale w formach organicznych. On się rozpoczął już wtedy, kiedy form organicznych jeszcze w ogóle nie było, a te dwie rzeczywistości, jawna, dla nas jawna i ukryta, były mniej nawet spolaryzowane, bo i tu tworzyły się formy bezcielesne, ale ponieważ te formy bezcielesne były elektromagnetyczne, bo pola, tak zwane wielowymiarowe pola kwantowe są elektromagnetyczne, w związku z tym co miały? Oprócz tego, że dysponowały energią, miały możliwość kodowania informacji. A jeżeli się koduje informacja i ona zawsze w tej materii pozostaje, to wtedy możemy porównać skutek z przyczyną. A jeżeli mamy możliwość porównania tego, co wynika z jakiegoś działania, chociaż one początkowo na pewno były przypadkowe, ale w pewnym momencie one przestały być przypadkowe i zaczęły się już pojawiać
eksperymenty. Danusiu, I co z tego wyniknie? Pojawiła się możliwość planowania. I w tym momencie pojawiła się świadomość. Czyli pojawiła się już w formach nieorganicznych. Dobrze. Dobrze, a powiedz mi... Do dzisiejszego dnia jest nasz wielowymiarowy kompleks świadomościowy. My go nie widzimy. Dla naszych zmysłów ciała organicznego on jest absolutnie niedostępny. My go nie widzimy, my go nie mierzymy. Istnieją ślady, można powiedzieć przesłanki, które wskazują na jego istnienie, chociażby w postaci fotografii kirlianowskiej. One nam ukazują fragmenty pól kwantowych, tych wielowymiarowych pól kwantowych, czy w postaci aury, czy w postaci tak zwanego efektu fantomowego. Jeżeli na przykład kładziemy w polu wysokiej częstotliwości liść, możemy go sfotografować i widzimy w nim pola, przede wszystkim pola w obrębie kształtu tego liścia. Ale jeżeli oderwiemy wierzchołek liścia, to się okaże, że na fotografii kirlianowskiej on nam się pokaże. Tak jest, bo jeszcze promieniuje. W polu wielowymiarowym tej formy życia jest cała zgromadzona o nim informacja. Więc chociaż my ten urwany kawałek liścia widzimy na boku, na fotografii kirlianowskiej on nam się pokaże w całości. Danusia, ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, co chwilkę wcześniej powiedziałaś, bo od razu mnie to zaczyna intrygować, jak mówisz, że przed świadomością już jest ktoś, kto w jakiś sposób zaczyna nas kodować. To kim jest... Nikt nas nie koduje. Nasza, przecież fale elektromagnetyczne mają zdolność kodowania informacji. Ja rozumiem. Automatycznie. Tak, w związku z tym, jeżeli pojawia się materia, jak pojawia się materia? Materia już pojawia się wtedy, kiedy następuje zachwianie równowagi w fizycznej próżni, bo wtedy kreują nam się te dwa obiekty w równoległych rzeczywistościach. I już w tych polach magnetycznych jest zakodowana informacja o akcie kreacji. To nie jest coś, co się wydarzyło i już się nigdy więcej nie powtórzy. To jest informacja, która będzie powielana. I jest powielana. Nasza rzeczywistość ma właściwie budowę fraktalną. Dlaczego? Ponieważ powielamy wypróbowane już wzorce. Więc pierwsza kreacja, która kiedyś tam miała miejsce, jeżeli założymy, że był jakiś początek, okazało się, że dała coś ciekawego i powtórzono to. Raz, drugi, trzeci, 10., 1000., milionowy i zaczęła nam się tworzyć hipersfera. Rzeczywistość zawsze powtarza wypróbowane już wzorce. Mało tego, że powtarza wypróbowane już wzorce, na tej podstawie również tworzą się prawa fizyczne. To zresztą nie jest moim wymysłem, tylko Ruperta Sheldrake'a. On to zaproponował i uważam, że ma rację. A powiedz coś o tym prawie, jakbyś mogła. O którym? No, o prawie formowania się materii, tak. Czy o... Tak, o prawie formowania się materii, tak, tak. Przecież już ten temat przerabiałyśmy przez 2 spotkania. Ja rozumiem, ale to w takim małym skrócie, po to, żeby ludziom uzmysłowić, o czym my rozmawiamy. To jest taka jakby ściąga. W kilku zdaniach. W zasadzie twórcą tej koncepcji jest Nassim Haramein. On wyszedł z założenia, że trójwymiarowa przestrzeń nie może się składać z punktów bezwymiarowych, jak do dzisiejszego dnia operuje nimi fizyka. Tylko
przestrzeń musi mieć swój wymiar i kształt. Poza tym w gruncie rzeczy jego pierwsze prace dotyczyły wykrycia sposobu dzielenia się rzeczywistości po to, żeby poznać, w jaki ona się sposób dzieli, w jaki sposób się powiela i co jest motorem tego podziału. Na drodze jak najbardziej myślowych spekulacji doszedł do tego, że podstawową komórką próżni fizycznej jest równowaga Buckminstera-Fullera, ponieważ wiemy już o tym, że ta równowaga Buckminstera-Fullera ma 12 promieni w sobie, rozchodzących się we wszystkich kierunkach. I czym są te 12 promieni? To jest 12 prostych, które są jednocześnie wspólnymi krawędziami tych ostrosłupów, które się składają na równowagę Buckminstera-Fullera. Co to znaczy? Że każda z tych krawędzi, każda z tych podwójnych krawędzi, bo trzeba wziąć pod uwagę, że te ostrosłupy są w stosunku do siebie wzajemnie spolaryzowane. Każda z tych krawędzi jest wektorem, podwójnym wektorem skierowanym przeciwko sobie. Czyli w momencie zachwiania równowagi tworzy się automatycznie dynamika prowadząca do tworzenia się dodatkowych struktur, rozciągająco-sprężających. Czyli tworzy się sprzężenie zwrotne, które powoduje wydzielenie się tych dwóch obiektów, które po wielokrotnym powieleniu dają nam w rezultacie hipersferę. Co jeszcze uzmysłowiło nam prawo kreacji zorganizowanej materii? Również to, że wszystkie obiekty, które zostały utworzone w tej wielowymiarowej hipersferze, a właściwie początkowo, ponieważ Háramain operował tylko i wyłącznie mechaniką kwantową, brał pod uwagę tylko i wyłącznie kosmos, wszystkie obiekty w kosmosie, od skrajnie małych do skrajnie dużych, są dokładnie w ten sam sposób opisane. I co się okazało? Że tym wymiarem skrajnie małym jest wymiar o długości Plancka. Skrajnie dużym średnica wszechświata. A co mamy po środku? Atomy, planety, gwiazdy, galaktyki. Galaktyka też jest takim tworem wielowymiarowym. I skąd to wiemy? Ponieważ galaktyka porusza się zupełnie inaczej niż planeta. Planety obiegają gwiazdy. Natomiast gwiazdy w galaktyce zachowują się tak, jakby były do czegoś przyklejone. Czyli gwiazdy w galaktyce tworzą spójną całość. Planety dopiero się dookoła nich obracają. I do planet możemy zastosować prawa mechaniczne, do galaktyki już nie. Bardzo Galaktyka ciekawe. jest tworem wielowymiarowym. Atom jest tworem wielowymiarowym. Każda komórka naszego ciała jest tworem wielowymiarowym. I również wielowymiarowe pole kwantowe naszego ciała, które się rozprzestrzenia wokół nas na 8 metrów, na średnicy 8 metrów, też jest wielowymiarowe. I to nasze pole ma wzdłuż kręgosłupa co? Sprzężenie zwrotne. Dwukanałowe sprzężenie zwrotne. Kosmiczne i znajdujące się w naszej rzeczywistości bliźniaczej.
Dobrze, i to... Ale to ciągle jeszcze mówimy o fizyce, a my mamy porównywać fizykę do religii. z religiami. Więc wykorzystujmy ten kanał podwójny. te kanały podwójne, jak widać, są liczne, bo oprócz tego głównego kanału mamy jeszcze kanały na wysokości gruczołów wydzielania wewnętrznego. Mamy również komórki z wielowymiarowym DNA. Mamy atomy wewnątrz ciała, czyli mamy naprawdę bardzo dużo połączeń międzywymiarowych. W zasadzie za portale na razie uznajemy tylko nasze główne połączenie międzywymiarowe, połączenia na wysokości naszych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Są to bardzo ważne części naszego organizmu, ale one są też elektromagnetyczne. I żeby już do końca dobić tych, którzy ciągle jeszcze wierzą w twardą materię, to powiem, że to, co my widzimy, to nie jest rzeczywistość. My widzimy holograficzne projekcje dokonane przez nasz mózg. W jaki sposób zostały dokonane? Do naszych oczu trafiają fale świetlne, odbite od obiektów, częściowo pochłonięte i wcale nie obraz powstaje u nas na siatkówce, tylko odbierane są fale interferencyjne. Te fale są przekształcane w sygnały elektryczne i są obrabiane przez nasz mózg. Mózg dokładnie zaprojektowany i zaprogramowany przez nasz wielowymiarowy kompleks świadomościowy. A więc nieświadomość urodziła się w naszym mózgu, tylko dzięki temu, że istniał wcześniej wielowymiarowy kompleks świadomościowy, powstał nasz mózg. Zaprojektowany i zaprogramowany przez naszą wielowymiarową świadomość. Tak jak my jesteśmy operatorami naszych komputerów, tak nasz mózg jest naszym osobistym procesorem, osobistym komputerem naszej wielowymiarowej świadomości. A dokładniej można powiedzieć, że tej naszej czasoprzestrzennej świadomości, czuwającej, analitycznej, dlatego że w zasadzie nauka w tej chwili nas całkowicie odcięła od naszej wielowymiarowości, programując nas od samego początku naszej edukacji, co jest możliwe, a co nie. W związku z powyższym my wiemy, że możliwe jest tylko i wyłącznie do zbadania to, co widzimy, czego dotkniemy, poliżemy, ugryziemy i zmierzymy za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej. Więc to wszystko, co jest niedostępne naszym zmysłom, dla nauki nie istniało przez bardzo długi okres czasu. I teraz to się zmienia. A jak myślisz, dlaczego to się zaczęło zmieniać? Co takiego nastąpiło, że ludzie chcą tej wiedzy? Właśnie dlatego, że my przez cały czas mieliśmy połączenia z rzeczywistością ukrytą poprzez te nasze liczne sprzężenia zwrotne. Są ludzie, którzy do dzisiejszego dnia odbierają te komunikaty. I nie chwaląc się, ja też to robię. Podaj, Danusia, jakiś przykład, jakbyś mogła zachęcić komunikatu. ludzi. Mój Boże, już tyle razy mówiłam, że już można muzykę to podnosić. To może jakiś inny przykład. Przepraszam, podłożyć. Od wielu, wielu lat, praktycznie od czasu, kiedy zaczęłam chodzić do szkoły, może wcześniej też, bo prawdopodobnie miałam niewidzialnych przyjaciół, ale tego już nie pamiętam. Byłam święcie przekonana, że jestem zaopiekowana i prowadzona w życiu. Mam swojego opiekuna. I to przekonanie było tak betonowe, że ja podpowiedzi opiekuna wykonywałam zawsze bez protestu. Nawet był taki okres w czasie mojej edukacji, kiedy już na dobre mnie przekonano, że poza tym,
co ja widzę, to niczego więcej nie ma. Miałam obiekcję, Holender, jeżeli ja tak tego wszystkiego słucham i biorę to, co mi samo w ręce wpada, to może tak jak martwa ryba płynę z prądem. Nawet miałam do siebie pretensje o to. Ale minęło to wszystko w momencie, kiedy te zdarzenia zaczęły się nawarstwiać i zaczęłam w tym widzieć porządek. Po prostu całe moje życie było właściwie takim popychaniem mnie po to, żebym zakwestionowała prawdy religijne, bo prawdy religijne zakwestionowałam już w podstawówce. Wydawało mi się to wszystko strasznie dziwne. Nie pasowało mi to do mojego obrazu świata. Później właściwie można powiedzieć, że sposób, w jaki byłam wychowywana, a byłam wychowywana w rygorze, wręcz zmusił mnie do tego, żeby stworzyć swój własny świat i odciąć się od parszywej rzeczywistości. I tym moim światem stała się nauka. Czyli już zaczęło się przygotowanie do tego, co robię obecnie. Już przy wyborze swojej uczelni po raz pierwszy postawiłam się rodzinie i stwierdziłam, że trudno i darmo, nie będę studiować medycyny. Mało tego, nie chciałam nawet studiować chemii czy fizyki na uniwersytecie, tylko chciałam studiować na Politechnice i okazało się to znakomitym wyborem, ponieważ inżynieria ma to do siebie, że to wszystko, co pozna, od razu wykorzystuje w praktyce. Czyli krótko mówiąc, natychmiast rozpoczął się proces już w trakcie nauki wykorzystywania wiedzy w praktyce. A od tego już jest krok do integracji nauk. A jak jeszcze się zorientowałam, że zostałam wręcz wepchnięta w czasach, kiedy po skończeniu studiów dostawało się skierowania do pracy, zwłaszcza do przemysłu po Politechnice, i zostałam skierowana tam rok, właściwie teoretycznie 1,5 roku przed skończeniem studiów, ale na skutek tego, że zostałam zaproszona do pracy w zespole naukowym, nowo utworzonym, który dopiero się organizował, a wprowadzał do Polski nową dyscyplinę inżynierii procesowej. I rozmowa z moim przyszłym kierownikiem okazała się zachęcająca. Notabene namówił mnie do tego jego kolega, który był moim profesorem, żeby ze mną porozmawiał. Byłam jedyną osobą z wydziału, która poszła tam na tę rozmowę. Co straciłam? Niewątpliwie straciłam wakacje, ale zyskałam kolosalną wiedzę interdyscyplinarną, bo od razu się zorientowałam, że chemia to też fizyka. Ale Danusia, zobacz, to o czym mówisz, to wielu ludzi wierzących, będących w jakiejś religii, podobne rzeczy też przeżywa i potrafi to podobnie nazwać jak ty. Nie wiem, czy na to szerzej patrzy, tak jak ty, ale też pewnie uważa, że ma jakiegoś opiekuna stróża, czy właśnie anioła stróża, czy kogoś stamtąd. No bo ja nie jestem żadnym wyjątkiem. Ja jestem taka sama jak każdy z nas. Tylko różnica polega na tym, że ja potrafiłam zakwestionować narzucone mi przekonania, a inni się temu poddają. Ale myślisz, że to jest złe, że ktoś nie chce tego kwestionować? Nie. Nie ma w naszej rzeczywistości niczego złego. To, że ktoś nie chce kwestionować, to znaczy po prostu tylko tyle, że będzie miał dłuższy proces nauki. Ale myślisz, że co traci, jakby nie mając tej świadomości poszerzonej? Radość życia.
Przecież życie jest fantastyczną przygodą, ale to trzeba wiedzieć, że my na to swoje życie mamy wpływ, że my jesteśmy jego kreatorami, że nikt nami nie rządzi niczym pacynką albo laleczką na sznureczkach. A powiedz mi, jeżeli chodzi o religię chrześcijańską, czy tak nawet tą katolicką, tak, jest dekalog, czyli ludzie powinni w jakichś schematach się poruszać zgodnie z tym, czego uczą w kościele, tak? Jak myślisz, czy to jest coś więcej, czy te 10 przykazań jest wystarczające? Te 10 przykazań przede wszystkim one nie są złe. One są tylko źle interpretowane. Myślisz, że to wspomaga ludzi w takim samorozwoju, te przekazania? Nie zauważyłam. Nie zauważyłam. Ja zauważyłam, że ludzie, ci, którzy wierzą w te przekonania i chodzą do kościoła, w gruncie rzeczy, nawet jeżeli biją się moja wina, moja bardzo wielka wina, cholera, jaka wina? Przeżywamy tutaj rozmaite doświadczenia. Te doświadczenia kończą się lepiej lub gorzej. Każde doświadczenie niesie z sobą jakąś wiedzę. Czyli wszystkie nasze doświadczenia są naszą nauką. No to gdzie tu wina? Gdzie tu jest grzech? Gdzie tu miejsce na grzech? Jak słyszę o grzechu, to od razu, przyznam się szczerze, gól mi rośnie. Nie ma czegoś takiego jak grzech. Zdobywamy doświadczenia i w zależności od tego, czego nauczą nas te doświadczenia, mamy albo wyższą świadomość, albo mniejszą. A im mniejszą mamy świadomość, tym mniej możemy i tym bardziej jesteśmy zagubieni w rzeczywistości. To jest nasz wybór, czy my zakwestionujemy, czy nie zakwestionujemy to, co nam się nie podoba. Co uważamy, że nie współgra z tym, co wiemy o tym, że mamy opiekuna. Opiekun jest nie po to, żeby nas prowadzić za rączkę. Opiekun jest tylko i wyłącznie po to, żeby nas wspomagać w naszym działaniu. On nami nie kieruje. Danusia, a myślisz, że można w ogóle mówić o czymś takim, że jedna religia jest bardziej oświecająca ludzi, a druga mniej? Nie. Bo... Zresztą jeśli chodzi o rozróżnienie religii, to uważam, że najbardziej zbliżony do tego, co faktycznie obserwujemy w funkcjonowaniu rzeczywistości, jest buddyzm. Ale cała reszta, no przepraszam, jeszcze te tak zwane społeczności rdzenne, które nie zmieniają swojego sposobu widzenia rzeczywistości od setek lat. Oni też, powielając z pokolenia na pokolenia tę starą wiedzę, wiedzą więcej niż katolicy, muzułmanie. No, nie tylko katolicy, protestanci, bo przecież protestanci, twierdząc, że wracają do źródła, oddzielając się od katolicyzmu, wcale do tego źródła nie wrócili. Zachowali w mocy dogmaty katolickie. No nie wszystkie. Odrzucili te, które uznali, że są mniej ważne. No więc nie ma pocztu świętych w protestantyzmie, ale podstawowy dogmat ofiary z człowieka po to, aby zbawieni zostali wszyscy ludzie, pozostał w mocy. A to nie Jezus za nas został złożony w ofierze, żebyśmy my byli szczęśliwi, tylko naszym obowiązkiem jest się doskonalić po to, byśmy byli szczęśliwi. Czyli trzeba się uczyć, poszerzać swoją wiedzę, uczyć się ją wykorzystywać w praktyce, bo mądrość to jest właśnie umiejętność wykorzystania wiedzy. Ja mam też takie wrażenie, że religia narzuca podporządkowanie się pod kogoś, na rzecz czegoś i też robią to
ci ludzie później jako ci wierzący z jakąś grupą ludzi. Ja rozumiem, że dla rozwoju duchowego grupa ludzi to jest coś, co wspomaga, bo my wspólne pole energoinformacyjne wytwarzamy. Wspomaga, ale w czym wspomaga teraz? Weź pod uwagę. Rzeczywiście ludzie są w stanie tworzyć świadomość grupową, tak, jako istoty wielowymiarowe, bo jeżeli ktoś jest katolikiem, to nie znaczy, że on już przestał być istotą wielowymiarową. Tak. Jest nią. Więc jeżeli na przykład w Kościele owładnięty tą samą myślą, którą przekazuje kapłan, łączy się z innymi, to rzeczywiście utrwala swoje przekonania. Ale utrwalanie swoich przekonań to nie jest utrwalanie wiedzy. To jest utrwalanie narzuconej wiedzy. No właśnie. I teraz ja jeszcze chciałam dojść jakby do czegoś takiego, że ludzie w swoim takim konserwatywnym myśleniu, oni zawsze muszą mieć jakiegoś nauczyciela i kogoś, kto ich prowadzi praktycznie do końca. Jakby nie chcą też brać na siebie roli nauczyciela względem tej społeczności, w której są. Najczęściej oni sami też chcą być tymi uczniami do końca, bo tak na przykład... Ale my wszyscy jesteśmy uczniami do końca. Jeżeli ktoś się kreuje na nauczyciela, to ja zawsze na niego patrzę tak z dystansu. I tak, jeżeli jeszcze za to bierze grubą kasę, to już ten dystans się znacznie bardziej zwiększa. Dobrze, tylko że chodzi mi o takim oddawaniu odpowiedzialności za swój własny rozwój. Że na przykład pójście... To nie jest oddawanie odpowiedzialności za swój własny rozwój. To jest rezygnacja z własnego rozwoju na rzecz kupowania tego, co ktoś sprzedaje. No właśnie. I chodzi mi teraz, czy tkwienie w dogmatach religijnych będzie sprzyjać Twoim zdaniem jednak mimo wszystko... Ale po co my rozmawiamy w tej chwili na ten temat, czy to sprzyja, czy nie sprzyja? Może by warto było porównać, jak wyglądają te zaświaty z punktu widzenia badań naukowych, bądź też paranaukowych, a jak z punktu widzenia religii. No, jest to super pomysł, tylko chodzi mi o to, żeby ludzie sobie uświadomili, że to nie jest tak, jak oni myślą, że im się wydaje, że to oni cały czas dzierżą swoje życie w swoich rękach, bo często oddają odpowiedzialność. Więc teraz my w ogóle mamy skłonność do zdejmowania z siebie odpowiedzialności. Jeżeli na przykład kreujemy swój rząd w ramach wyborów, jakichś grup ludzi, którzy działają w polityce, bo czym jest polityka? To jest sposób organizowania społeczności. I jeżeli my swoim przedstawicielom oddajemy ster rządów, to co robimy? Zdejmujemy z siebie odpowiedzialność. Oni są odpowiedzialni za to, jaką my mamy rzeczywistość. Ale jednocześnie wcale nie widzimy tego, że to, że mamy właśnie taki rząd, a nie inny, to jest nasza kreacja. Dlaczego? Dlatego, że wybieramy ludzi podobnych sobie. A potem narzekamy. A potem na nich narzekamy. Na nich, nie na siebie, prawda? To jest ta podświadomość. Absolutnie. Bo jeżeli ktoś twierdzi, że na PiS nie głosował i w związku z tym nie poczuła się do odpowiedzialności za to, jak PiS rządzi, przepraszam. Ale jeżeli w ogóle nie poszedł do urny, bo uważa, że nie ma na kogo głosować, to też wpłynął na to, że niewielka liczba ludzi, powiedzmy około 30%, nam zafundowała taki, a nie inny rząd. Prawda? Tak jest. Nawet ci, którzy nie głosują, też są odpowiedzialni za wynik wyborów. Tak, uważam też, że ludzie nawet jak nie chcą głosować, powinni pójść i oddać pustą kartę. A myślisz, że ta pusta karta jest później uwzględniana? No musi być. W normalnym, demokratycznym państwie tak było. I ja mam nadzieję, że my jeszcze mamy. Ja się obawiam, że pusta karta jest znakomitym sposobem dania tym, którzy są w komisjach, możliwości manipulacji. Bo jeżeli się pustą kartę przekreśli, to się da świadectwo, że nie podoba się żaden wybór. Ale jeżeli oddaje się pustą kartę, to każdy może tam wpisać, co chce. No tak, ale to już jest inna kwestia, to jest ta etyka, prawda?
A kto ci powiedział, że ktokolwiek nas uczy etyki? Nie uczy nas tego ani szkoła, ani religia. Cel uświęca środki, prawda? Tak. Ale to powiedz mi, to jak my się programujemy na to życie, to ja rozumiem, że też sobie wgrywamy jakieś takie kwestie. My się nie programujemy, nas programuje środowisko. Nie czarujmy się. My się zaczynamy programować dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy świadomi skutków własnych kreacji. Dopóki nie jesteśmy świadomi skutków własnych kreacji, nie jesteśmy świadomi. I niczego w sobie nie programujemy. My po prostu poddajemy się programowaniu innych wtedy. No to też, to jest prawda. I niestety większość ludzi poddaje się programowaniu innych ludzi, przez innych ludzi. Ale żeby to zauważyć, no niestety, no trzeba być świadomym. Czyli krótko mówiąc, trzeba umieć powiązać skutek z przyczyną. A tego nie potrafimy, bo nikt nas tego nie uczy. Ja, ponieważ ja jestem dziewczyna wojenna, ja miałam w szkole, w liceum naukę filozofii. Pokaż mi w tej chwili szkołę, gdzie wykładana jest filozofia. Przecież my głupujemy na potęgę. To znaczy, wydaje mi się, patrząc po swojej córce, która była w liceum, tam ona miała rok filozofii, ale poza starożytność nie wyszła przez ten rok, więc wiele nie poznała. No niestety tak jest. Ale filozofia to jest tylko starożytność. To jest przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia. No niestety, przynajmniej logiki nas powinni uczyć i tego też nie robią. Ja myślę, że na studiach humanistycznych na pewno jest logika i na pewno jest filozofia. No, przynajmniej na filozofii, ale gdy słucham naszych filozofów, bo nawet taki podkaścik sobie posłuchałam, filozoficzny, to stwierdziłam, że oni też tak pływają jak ryby w mętnej wodzie. Tak, ale no Danusia, no to o tym już też rozmawiałyśmy. Czy ci naukowcy chcą nie iść z prądem tego, co się dzieje na uczelniach? Czy... Kochana, nie iść z prądem. Ty wiesz, jaki jest prąd? Prądem jest paradygmat naukowy. Też mówiłam o tym wielokrotnie i też można już podłożyć muzykę. Paradygmat naukowy nam mówi, co nam wolno badać, jakimi metodami, jakie nam wolno zadawać pytania i jak mamy interpretować wyniki. No właśnie, więc jakby nie ma... Zamyka nas w klatce i tak samo zamyka również filozofów. Są różne nurty filozofii i każda jest zdaniem wyznawcy najlepsza. Tak, i można powiedzieć, że na każdy jest popyt. Problem polega na tym, że tak jak jak nauki przyrodnicze powinny stanowić sobą jedną całość, tak powinny również stanowić jedną całość z pozostałymi naukami, z filozofią włącznie. Nie wyobrażam sobie rozwoju nauki bez filozofii nauki. Tak, ale ja też uważam, że troszeczkę to wszystko od ludzi zależy. Po pierwsze od tego, czy się decydują generalnie na uczenie się, a po drugie, czy chcą się takich rzeczy uczyć. I tutaj ważne jest właśnie też to uświadomienie sobie, że takie rzeczy też są potrzebne ludziom w życiu, po to, żeby ich otworzyć. A ja myślę, że no nie dużo osób się tak zastanawia. I nawet patrząc na naszych odbiorców, to nie jest aż też taka wielka grupa. Ja mam wrażenie, że ludzie dopiero uczą się nawet sposobu słuchania nas. Jest bardzo prosta kwestia. Jeżeli nie podoba nam się rzeczywistość, to co powinniśmy zrobić? Zadać sobie pytanie, dlaczego? Co jest tego przyczyną? Jeżeli nie sięgniemy do przyczyn, to nie będziemy wiedzieć, skąd się wzięły skutki. Dokładnie. A i tak nie zawsze skutki dobrze nam wskażą przyczynę, bo nasze przekonania mogą też
niestety wpłynąć na sposób naszego rozumowania. Tak, tak. Także zawsze musimy zaczynać od siebie, bo nawet te nasze przekonania, skąd one się wzięły, tak? No wiadomo skąd się wzięły. Programów. Przekazano nam je w toku wychowania. Już rodzice nas programują. Na początku, póki jesteśmy jeszcze w łonie matki, można powiedzieć, że programuje nas kompleks świadomościowy. Ale my też już się znajdujemy w środowisku, w którym znajduje się matka. Więc odbiór rzeczywistości przez matkę automatycznie wpływa na nas i na programowanie naszej podświadomości. Więc jeżeli matka czuje się niekomfortowo, jest przerażona, tak jak moja przeżyła powstanie warszawskie, a ja już wtedy byłam, w każdym bądź razie już byłam w tym okresie, kiedy nie powinno się ciąży usuwać. To znaczy, że ja już byłam programowana przez środowisko. Na dobrą sprawę powinnam być bojownikiem, agresorem, bo urodziłam się w środowisku wojennym. Tak, ale równie dobrze mogłabyś być istotą bardzo lękliwą, bo to nie każdy chciał walczyć. Część chciała tylko i wyłącznie przetrwać. No bo my jesteśmy nastawieni na przetrwanie właśnie dlatego, że jesteśmy źle programowani. Bo gdybyśmy wiedzieli, że jesteśmy istotami nieśmiertelnymi, a tutaj jesteśmy tylko przez pewien czas i nawet jeżeli mamusia zrobi skrobankę, to nic się złego nie stanie, bo i tak nasze przyjście na świat się zrealizuje w ten albo inny sposób, to też byśmy na to patrzyli inaczej. To prawda. Danusia, może byśmy pociągnęły temat właśnie takich przekonań i o to oczywiście... Ja bym jednak chciała przede wszystkim pokazać to, co ustaliły badania naukowe, bo ja siedzę w nauce i integrując wiedzę, chcę pokazać, że ona jest spójna. Nie tylko rzeczywistość jest spójna, nasza wiedza o rzeczywistości już jest spójna i też tego nie chcemy przyjąć do wiadomości. No właśnie, pokażmy to. Skoro już teraz wiemy, że mamy dwie bliźniacze rzeczywistości poza tą rzeczywistością wyjściową, czyli próżnią fizyczną, to zastanówmy się, gdzie mogą być zaświaty. Czyli ta rzeczywistość, która planuje, tworzy i przysyła nas tutaj. No gdzie one mogą być? No mamy tylko jedną możliwość. Rzeczywistość bliźniacza. Tam się utworzyły kompleksy świadomościowe i tu się utworzyły kompleksy świadomościowe. Potem to się wszystko jednak mimo wszystko zmieniło o tyle, że wielowymiarowe kompleksy świadomościowe zaczęły funkcjonować w innych obszarach. Bo na dobrą sprawę podświadomość i nadświadomość funkcjonuje w obszarze bliźniaczym. Tutaj tylko funkcjonuje sonda wysłana przez kompleks, który funkcjonuje w rzeczywistości bliźniaczej. I ta sonda wraca. Jaka ona wraca? Dokładnie taka sama, jaka była tutaj. Z tymi samymi doświadczeniami, które zdobyła tutaj. Ona nie miała, rodząc się, informacji o tym, że żyje w wielowymiarowej hipersferze. Nie miała informacji o tym, że jest oprócz tej rzeczywistości jeszcze jakaś inna. My tu teoretycznie przychodzimy z pustym umysłem. To nie jest prawda, bo my jesteśmy jednak programowani przez ten wielowymiarowy kompleks świadomościowy, więc mamy śladową świadomość tego, że istnieje coś jeszcze. Bo gdyby nie było tej śladowej świadomości, że istnieje coś jeszcze, nie tworzylibyśmy sobie bogów. Nie ciągnęłoby nas do tego świata takiego niefizycznego. Mało tego.
Już wiemy z dokumentów, jakie pozostawili po sobie starożytni Egipcjanie, że oni nawet prowadzili doświadczenia bliskości śmierci w ten sposób, że delikwenta zamykali w sarkofagu, po pewnym czasie go uwalniali, a on w tym czasie doświadczał doświadczenia bliskości śmierci. I sądowali, co widział, co przeżył. Czyli byli ciekawi, co jest poza. Prawda? Tak jest. I ta ciekawość towarzyszyła ludziom od wieków. My nie jesteśmy pierwszą cywilizacją na Ziemi. Podobno jesteśmy piątą. Mówię podobno, ponieważ jest to informacja pobrana z ukrytego obszaru istnienia, więc niezweryfikowana przez naszą naukę. Wiemy tylko, że na naszej Ziemi jest mnóstwo artefaktów świadczących o tym, że przed nami żyli tutaj ludzie, najprawdopodobniej ludzie, którzy mieli bardziej rozwiniętą technikę niż my, potrafili przenosić, nie wiemy jak, bardzo ciężkie głazy. Mamy piramidy. Bloki kamienne. Nie mamy bladego pojęcia, jak to robili, ale potrafili. Potrafili drążyć bardzo dokładne otwory w bardzo twardych skałach, na przykład w dioricie. Czyli z całą pewnością przed nami były tu bardzo rozwinięte technicznie cywilizacje. Może nawet gdzieś w ukrytych komorach zostawiły nam po sobie jakieś świadectwa pisane, ale myśmy do tych świadectw jeszcze nie dotarli. Albo nieświadomie nie odczytujemy ich, tak? No były jakieś świadectwa i to też trudno powiedzieć, czy zostawione przez kosmitów, czy przez ludzi żyjących wcześniej. Świadectwa zapisane na kamiennych kręgach w Chinach. Niestety te kamienne kręgi zginęły. Gdzieś zostały bardzo starannie ukryte. Ale były. Nawet była podjęta próba ich odczytania. Być może takich mamy więcej świadectw. Być może nawet na nie patrzymy i nie widzimy. Wielka Piramida też jest takim świadectwem. Z całą pewnością nie był to grobowiec. Ale w dalszym ciągu w nauce figuruje opinia, że to jest grobowiec. Tak, no tak się dzieci uczą w szkole. Czyli konserwa w nauce jest wciąż mocna. I właściwie, gdyby nie to, że są ludzie w nauce, którzy kontestują prawdy naukowe, podważają je, sprawdzają, weryfikują, stawiają nowe koncepcje, to nauka by się w życiu nie rozwinęła, prawda? Tak jest. Czyli podważanie i wątpienie jest też rzeczą ludzką. Nie tylko błądzenie. Na dobrą sprawę, jeżeli się przyjrzymy wynikom badań, nawet zacznijmy od spirytyzmu. I może na spirytyzmie dzisiaj skończmy, bo tych badań jest naprawdę bardzo dużo. Spośród wszystkich badań spirytystycznych chciałabym pomówić o badaniu prowadzonym przez Betty Green i George'a Woodsa. Wykorzystywali do tego medium Lesliego Flinta. Ale informacje, które otrzymywali z jego pomocą, on się kontaktował z istotami, które znajdowały się w rzeczywistości bliźniaczej, czyli z naszego punktu widzenia w zaświatach, czyli krótko mówiąc, byli to ludzie zmarli. Nam się wydaje, że my, nawet jeżeli inkarnujemy, bo inkarnacja też nie wszędzie jest brana pod uwagę. W buddyzmie tak,
W katolicyzmie absolutnie nie. Katolicyzm chyba gdzieś w pierwszej połowie VI wieku zerwał z reinkarnacją. No poza samym Jezusem, który miał się narodzić ponownie. No tam nie tylko Jezus się miał narodzić ponownie. Eliasz się narodził podobno ponownie. No, jak się dobrze przestudiuje Biblię, to tam więcej było takich dowodów, które świadczą o tym, że jednak mimo wszystko inkarnacja w judaizmie i w chrześcijaństwie funkcjonowała. Bo przecież uczniowie pytali na przykład Jezusa, i to jeszcze zostało w Biblii, nie zostało usunięte, dlaczego ten człowiek narodził się ślepy? Czy to w wyniku jego win, czy też w wyniku win jego przodków? Czyli w grę wchodziła możliwość, jeżeli jego winy, to w poprzednim życiu, prawda? Tak. Zastanawiano się, czyją inkarnacją jest Jezus. Zastanawiano się, czyją inkarnacją jest Eliasz. To znaczy, że wierzyli w reinkarnację. Tak naprawdę Jezus stał się Bogiem też dopiero na wniosek Konstantyna. Czyli krótko mówiąc, zadecydowano o jego boskości w zwyczajnym głosowaniu. Tak jak my wybieramy swoich przedstawicieli. Albo świętych, jak obieramy. Świętych. Podobno chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, ale w tej religii monoteistycznej mamy Boga Ojca, mamy Boga Syna, mamy Matkę Boską i mamy cały poczet świętych. Nie wspominając już o Duchu Świętym. No to jak to jest z tym monoteizmem? Przecież my mamy całą paletę bogów. Nawet już w tej chwili Jan Paweł II też. Nie wiem, czy już jest Bogiem, czy dopiero błogosławionym, bo nie śledzę tego. Nie, jest świętym. Jest już święty, no właśnie. A za jego czasów panowania w Watykanie świętych się namnożyło bardzo dużo. Na dobrą sprawę w katolicyzmie obchodzi się Dzień Patrona, czyli Dzień Świętego, w którym się dziecko urodziło. Bardzo często wtedy, kiedy się rodzi, nadaje mu się imię patrona, czyli tego świętego, który będzie go odtąd pilotował. A znasz imię swojego? Nie. Opiekuna? Nie, nie znam. Nawet swojego nie znam, ale wiem, że mam. I opiekuna, i swoje imię. Mhm. No dobrze, wracając... Ja po prostu, widzisz, nie staram się w tej chwili rozwinąć moich zdolności pozazmysłowych i przypuszczam, że to też zostało mi w pewnym stopniu narzucone celowo, ponieważ mam się skupić na integracji wiedzy. I skupiam się na integracji wiedzy. Staram się wykazać, że niezależnie od tego, jaką drogą próbujemy dojść do celu, to i tak wszyscy się w tym samym celu spotkamy. Ja w ogóle nie uważam, że każdy człowiek musi usiąść i medytować całe życie i się w ten sposób... Absolutnie nie. Ja słuchaj, prawdę powiedziawszy, nigdy w życiu nie oczyszczałam sobie umysłu do zera po to, żeby medytować. Ja zawsze prowadziłam medytację ukierunkowaną na cel. To znaczy rozwiązywałam problem w instytucie i w tym czasie medytowałam. Ja wiem, że w związku z tym byłam obiektem śmiechów, chichów, bo w tym czasie byłam w stanie ze wszystkimi rozmawiać, tylko niczego nie pamiętałam z tej rozmowy. Niemniej jednak w momencie, kiedy medytowałam, czyli rozwiązywałam problem, świat przestawał dla mnie istnieć, znikał.
ale informacje napływały do umysłu. Ja to początkowo brałam za moje kreacje, ale to tak całkiem do końca one nie były moje. A powiedz mi, jak ta wiedza napłynęła, tak z czysto technicznego punktu widzenia chciałabym Cię zapytać, dobrze się po tym czułaś, czy byłaś na przykład jakaś osłabiona? Nie, nic z tych rzeczy. To była euforia. No właśnie. Znalazłam, trafiłam. Liśmy. To była taka eureka. Znana nam z historii starożytnej. Był Archimedes. Każdy z nas może to zrobić. Tylko musi się otworzyć na wielowymiarowość. Danusia, jakbyśmy jeszcze mogły do tego spirytyzmu wrócić. No właśnie, rozumiem, że do Betty Green i do Woodsa i Lesliego Flinta. Co warto powiedzieć? Te ich badania były prowadzone, można powiedzieć, profesjonalnie z punktu widzenia naukowego. Przede wszystkim szanownego Flinta kneblowano, kazano mu trzymać wodę w ustach. Robiono zdjęcia w podczerwieni i nagrywano to, co przekazywał. I co się okazało, że to wcale nie on przekazywał, tylko zdjęcia pokazały, że nad jego głową z ektoplazmy tworzyła się kula, parę stóp nad jego głową. I dźwięki w tej kuli wytwarzane przez zmarłych imitowały ich głos z czasów, kiedy tutaj żyli na ziemi. I ci, którzy znali ich w czasie, kiedy żyli, twierdzili, że rzeczywiście dźwięki są bardzo dobrze odtwarzane. Bo to wszystko było kontrolowane. No niestety, doświadczenie wymaga kontroli i weryfikacji. Oczywiście. Bo jeżeli nie ma kontroli i weryfikacji, to doświadczenie jest nic nie warte. Dla nas one byłoby warte, tylko dla świata nauki nie byłoby. Dla świata nauki do dzisiejszego dnia one są nic nie warte. Była robiona również analiza ektoplazmy. Okazało się to substancje białkowe, które się wydzielały nie tylko z ciała medium, ale również z ciał wszystkich osób obecnych podczas sesji. I wchłaniane były z powrotem, kiedy sesja się kończyła. Wspólne takie pole wytwarzali. Ale były pobierane próbki i były robione badania i w Polsce. Polska wcale nie była skansenem kiedyś, tak jak teraz. I były robione badania w Niemczech i we Francji. I wszędzie się powtarzało, że skład ektoplazmy, niezależnie od tego, gdzie wzięta i od kogo, zawsze był taki sam. A substancje białkowe jesteśmy w stanie wytwarzać, mając wielowymiarowe DNA, nawet jeżeli coś nam ktoś zabrał. Prawda? Jak najbardziej. Co jeszcze warto powiedzieć? Może warto powiedzieć, czego się dowiedzieli. I wydaje mi się, że to jest ważne. Bo to, co mówili ludzie zgłaszający się na tych sesjach i nagrywający swoje głosy, w zasadzie było doskonale zbieżne z tym, co ustalały wyprawy tak zwane pozacielesne, z tym, co widziały osoby w stanie śmierci klinicznej, z tym, co widziały osoby sensytywne w ramach postrzegania pozazmysłowego, bo tak prawdę powiedziawszy, tych form postrzegania pozazmysłowego jest bardzo dużo. Jesteśmy wielowymiarowi, więc w momencie, kiedy integrujemy swoją wielowymiarową świadomość,
pobieramy informacje w różny sposób. To, że ją pobieramy w różny sposób, nie znaczy, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza. Po prostu my wtedy inaczej widzimy rzeczywistość. Jeżeli ja odbieram komunikat bezpośrednio w umyśle, to tak jakbym ja myślała i kreowała to, znaczy w postaci słów, to, co do mnie jest przekazywane. Na jakiej podstawie? Oczywiście to wszystko jest przefiltrowane przez mój stan wiedzy i przez mój zasób słów. Natomiast jeżeli jest to przekazywane przez medium, to wtedy wykorzystywany jest do tego zasób słów medium. Niekoniecznie zasób wiedzy, zasób słów i pojęć charakterystycznych dla medium. Więc czasami na przykład przekazy medialne trzeba trochę tłumaczyć. Na przykład weźmy przekazy Crayona przekazywane przez Lee Carrolla. Jego przekazy też trzeba tłumaczyć, mimo że to jest inżynier, tak jak ja. Ale on ma też swój sposób patrzenia na rzeczywistość. I ten sposób patrzenia na rzeczywistość był charakterystyczny w okresie, kiedy dostawał przekaz. Z czasem to się mogło trochę zmieniać. Niemniej jednak mogło mu tam gdzieś tkwić w tyle głowy, że wszystko jest energią. Nieprawda. Nie wszystko jest energią, bo z przekazów Crayona wyraźnie wynika, że materia, energia i informacja to jest jedna nierozerwalna całość. I ja się z tym zgadzam, bo dokładnie to samo mówi nam uniwersalne prawo kreacji form materialnych, zorganizowanych form materialnych. A dlaczego zorganizowanych? Bo koduje pole informacji, a jeżeli koduje informację, to może ją wykorzystać w procesie kreacji. Czego się dowiadujemy na przykład na temat sieci kosmicznej, czyli tych podstawowych komórek próżni fizycznej? Lee Carroll nam przekazuje, że te komórki mają 12 boków. Nieprawda. Równowaga Buckminstera-Fullera nie ma boków 12. Jak dobrze policzyć, to 6 plus 8, 14. Czyli to nie są boki, komórki, tylko to są boczne krawędzie tych 14 ostrosłupów, które tworzą komórkę. Czyli przekazy Lee Carrolla też trzeba tłumaczyć na nasze. Lee Carroll nam przekazał informację, że komórka ma 12 boków, nie ma 12 boków, ma 12 wspólnych krawędzi. Dlaczego możemy twierdzić, że ma 12 wspólnych krawędzi? Dlatego, że nasze DNA jest 12-wymiarowe. I prawdopodobnie 12-wymiarowa jest również hipersfera. Crayon również twierdzi, że dopóki nie przejdziemy na system dwunastkowy, a mamy jego, można powiedzieć, ślady, chociażby w mierze czasu, nie będziemy mogli dobrze opisać fizyki wielowymiarowej. Dlatego nasza mechanika kwantowa jest taka skomplikowana. Bo my się posługujemy systemem dziesiętnym i większość bardzo ważnych stałych jest też niewymierna. Crayon twierdzi, że przy przejściu na fizykę 12-wymiarową będziemy w stanie stwierdzić, że wszystkie ważne stałe fizyczne mają wartość całkowitą. Przekonamy się. Na razie. Ciarki przeszły. Na razie możemy tylko i wyłącznie wierzyć. Ale uważam, że fakt, że mamy kontakt międzywymiarowy, że Crayon nam przekazuje, jaki mamy potencjał już w tej chwili do zrealizowania, to jest w pewnym sensie też wskazanie drogi, którą powinniśmy iść. Tak jak wtedy, kiedy mnie wypchnięto w trakcie dziennych studiów do pracy w Instytucie Naukowo-Badawczym.
to też jest jak gdyby takie skierowanie tam, gdzie się powinno pójść po to, żeby zrobić to, co do nas należy. Bo jest rzeczą absolutnie pewną, że żadna Rada Galaktyczna za nas niczego nam tutaj nie wprowadzi. Żaden przedstawiciel Rady Galaktycznej nie znajdzie się w żadnym rządzie, bo to nie jest ich robota. Oni tylko mogą nas obserwować. Natomiast jeżeli ktoś nam coś przekazuje, to tylko dlatego, że my jesteśmy już na to gotowi. Bo dopóki nie będziemy na to gotowi, żeby to zrealizować, to się tego nie dowiemy. Będzie dokładnie tak jak z moją wizją wirujących trójkątów, której nie byłam w stanie z niczym powiązać. Ale w momencie, kiedy zobaczyłam publikację, która mówiła o tych, może nie wirujących trójkątach, ale wirujących bryłach powstałych z tych trójkątnych brył. Ale skojarzenie było jednoznaczne, prawda? Natychmiast. Czyli jeżeli już pojawi się jeżeli my wiemy, jaki jest potencjał, to my będziemy wychwytywać informacje, nawet te naukowe, znacznie szybciej i lepiej. I tak prawdę powiedziawszy, mamy jeszcze trochę czasu? No, jeszcze troszeczkę. Gdy przesłuchujemy, właściwie ja nie przesłuchiwałam taśm nagranych przez Woodsa i Green, ale czytałam książkę dziennikarza, która powstała na bazie tych nagrań i przyznam się szczerze, że to, co znalazłam tam, wprawiło mnie w zdumienie. Na przykład jedna z osób, która skontaktowała się przez Leslie Flinta, opowiadała o tym, że w momencie, kiedy żona pozostawiona na ziemi zbliżała się do momentu śmierci, została poproszona przez tamtejsze byty, żeby udał się i pomógł jej przejść do tej innej rzeczywistości. I co on widział? W momencie, kiedy pojawił się przy jej łóżku, żona go widziała, uśmiechnęła się, rozpoznała go. Pojawiły się też inne osoby z jej rodziny, a rozstali się w bardzo złych stosunkach. Po czym zobaczył, że wokoło głowy żony zaczęła się tworzyć mgła i żona wypłynęła z ciała. Po czym te same osoby, które towarzyszyły jemu i jej, zabrały ją ze sobą. Czyli mamy, można powiedzieć, doznanie bliskości śmierci opisane przez człowieka zmarłego. I nie dotyczące jego śmierci, tylko jego żony. Czyli coś absolutnie dokładnie takiego samego. Żołnierz, który zginął w czasie I wojny światowej, opisał powrót do rzeczywistości bliźniaczej dokładnie w ten sam sposób, jak opisywali to ludzie, którzy przeżywali śmierć kliniczną. I dokładnie tak samo, jak opisywali to eksperymentatorzy Instytutu Monroe. W momencie, kiedy zmarł, przepraszam, po salwie armatnej schował się w leju po bombie. I usnął. Kiedy się obudził, zobaczył zbliżającego się do niego przyjaciela, który zginął rok wcześniej. Był bardzo zdziwiony, ale niespecjalnie przestraszony. Ten przyjaciel wziął go za rękę i w tym momencie poczuł się bardzo lekki.
przeniósł się Mhm. w inny obszar i wtedy poczuł ziemię pod stopami i zobaczył świat taki, jaki no, nie był jego światem, bo znalazł się raczej w otoczeniu przypominającym czasy starożytne. Niemniej jednak przyjaciel mu wyjaśnił, że to jest taki jakby to określić, coś w rodzaju izby przyjęć. Czyli to, co eksploratorzy Monroe nazywali parkiem. Też takim obszarem przyjęć tych, którzy opuszczają swoje ciała organiczne. I teraz z tych doświadczeń, z tych channelingów dowiadujemy się, że obszarów, do których dostajemy się, jest wiele. I w zasadzie dostajemy się dokładnie tacy sami, ponieważ przechodzimy dokładnie tacy sami, jak byliśmy, to dołączamy do takiego środowiska, do którego mentalnie przynależymy. Więc nikt nie trafia od razu do raju. Tylko... A może właśnie trafi? Nie. Może to złe założenie. Od razu nie trafia nikt. Jeżeli nawet ma trafić do raju, to przede wszystkim przechodzi przez oddział odnowy. Czyli krótko mówiąc, po ciężkich przeżyciach musi przestawić się na zupełnie inny sposób egzystencji. Natomiast trafiamy do tak zwanych, już teraz będę się posługiwać terminologią Instytutu Monroe, albo do jałowego nieba, charakterystycznego dla naszej grupy religijnej, nawet nie nawet wyznania czy chrześcijaństwa, bo nawet islam na różne odłamy się dzieli, chrześcijaństwo się dzieli na różne odmiany. My dokładnie tam trafimy, gdzie przynależymy. I będziemy co robić? Będziemy żyć według własnych przekonań. Czyli tak, jak sobie wyobrażamy raj, jak nasza religia sobie ten raj wyobraża. Jeżeli jesteśmy przekonani, że trafimy... Nie, o piekłach powiem później. Bo w gruncie rzeczy, jeżeli jesteśmy osobami o preferencjach patologicznych, i nie mówię tu o homoseksualizmie, bo jako osoby, jako kompleksy świadomościowe jesteśmy bezpłciowi. Mówię o tym, że ktoś na przykład czerpie satysfakcję z cierpienia innych. Albo jest z powołania złodziejem, albo bandytą. No to trafi dokładnie tam, gdzie nie przynależy. Czyli krótko mówiąc, w swoim środowisku będzie raz katem, raz ofiarą. Jest to najlepsza szkoła życia, jaką sobie można wyobrazić. To raz on da wycisk, raz jemu dadzą wycisk. Jaki rezultat? Cierpienie. Pozna cierpienie tego, którego krzywdzi. Oszust zostanie oszukany przez innego oszustę. Morderca zostanie wielokrotnie mordowany przez innych i będzie mordował, aż w końcu dotrze do niego, że nie na tym polega sens życia. Bo my nie jesteśmy do tych piekieł, różnych, można powiedzieć, rodzajów piekieł, kierowani za karę. My sami tam dochodzimy, dlatego że to jest nasze środowisko. Tam podobne przyciąga podobne znacznie intensywniej i mocniej niż tutaj. W związku z tym można powiedzieć, że my nie tylko tu zdobywamy doświadczenia w czasoprzestrzeni, ale zdobywamy doświadczenia również w rzeczywistości równoległej. I nie czyhają na nas diabły z kotłami smoły, z rozpalonym ogniem pod spodem i nie wpychają tam nikogo do środka po to, żeby cierpiał, tylko my sami siebie krzywdzimy tak, jak sami siebie krzywdzimy tutaj.
Danusia, a jak ktoś nie ma wyobrażenia tego świata niematerialnego, tej niefizyczności? Ależ nie musi mieć wcale wyobrażenia. On Mhm, po prostu się znajdzie w środowisku agresywnym, takim samym, jakie sam reprezentuje. mhm, Bo to nie jest kwestia wyobrażenia. On się znajdzie wśród osób sobie niechętnych, wrogich. mhm, A sposób zachowania będzie po prostu charakterystyczny dla tych osobników. I to nie jest mój wymysł, tylko to jest wynik badań prowadzonych, można powiedzieć, na wiele różnych sposobów, bo na wiele różnych sposobów wkraczamy w tę inną rzeczywistość. mhm. Czyli tutaj ten dekalog to się troszeczkę przydaje, żeby się odpowiednio zachowywać. No Lub tak, ale kto, w rolę. słuchaj, w gruncie rzeczy stosuje w życiu z tych, którzy powinni go stosować. Na dobrą sprawę wystarczy jedno przykazanie: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I skutek będzie dokładnie ten sam. Poza tym kwestia Boga. Wielu ludzi musi mieć pewność, że ten Bóg istnieje. Tak prawdę powiedziawszy, Bóg fizyki i Bóg religii jest dokładnie ten sam. Jest to po prostu globalna świadomość naszego ziemskiego systemu życia, a w ramach wszechświata my jesteśmy częścią globalnego systemu życia wszechświata. Także naszym Bogiem jest ten mniejszy Bóg. I On nami steruje. Nawet w ramach zdobywania dodatkowych doświadczeń podobno są tak zwane pożyczki wykorzystywane między systemami życia po to, żeby można było poznać życie od innej strony i wykorzystać to w swoim systemie życia. Czyli wszechświat nam sprzyja pod każdym względem. Jest kochający. Stara się nam udostępnić wszystkie swoje zasoby. I energetyczne, bo energia jest dostępna w każdym punkcie wszechświata. I informacyjne, bo informacja jest rozprowadzana natychmiast i nigdzie nie jest zatrzymywana. My zatrzymujemy informację. Mało tego, że zatrzymujemy, my ją fałszujemy również. I celowo ją fałszujemy. Próbujemy ją ukryć przed wieloma ludźmi. Przecież to, co my w tej chwili robimy, to jest coś, co jest atakiem na serwowany nam system przekonań. Ja nie traktuję tego jako atak. Ja się czuję archeologiem. W każdym bądź razie ci, którzy się z nami kontaktują stamtąd, wyraźnie nam przekazują informacje, że nie jesteśmy przygotowani do tego przejścia do rzeczywistości równoległej i dlatego tam też cierpimy. Bo gdybyśmy wiedzieli, jakie są prawa funkcjonowania rzeczywistości, tej, w której żyjemy tutaj we wszechświecie, to byśmy przede wszystkim nie traktowali siebie jak wrogów, bo wszechświat jest nastawiony na współpracę, nawet międzygatunkową. Także w ramach ziemskiego systemu życia też powinniśmy być życzliwi dla każdej formy życia na naszej planecie, a nie tylko dla siebie. A my nawet dla siebie nie jesteśmy. Uważamy się za wybraną formę życia, która jest w stanie wykorzystać wszystko i zniszczyć wszystko. I właściwie z pożytkiem dla kogo? Ja nie widzę tu pożytku. Mój syn jest na przykład święcie przekonany, że rywalizacja jest rozwojowa. Bo ja wiem, jeżeli rywala się chce zniszczyć, wyeliminować, to już rozwojowa nie będzie. Konkurencja też nie będzie rozwojowa. Konkurencja to też jest walka. Tak. My nie walczymy tu o przetrwanie, my tu przychodzimy po to, żeby zdobywać doświadczenia i to naprawdę może być fantastyczna przygoda.
a nie po to, żeby sobie wzajemnie skakać do oczu i gotować piekło takie, jakie mamy za wschodnią granicą. I znów wróćmy teraz do duchowości. Duchowość nas instruuje, że nie powinniśmy niczego oceniać. A tymczasem bez oceny nie możemy porównać skutku z przyczyną, a jeżeli nie ma porównania skutku z przyczyną, nie ma oceny, to nie ma i rozwoju. I nie jest złem to, że my oceniamy, bo w momencie, kiedy ocenimy, to ważne jest, co my z tą informacją zrobimy, bo ocena to jest informacja. Jeżeli ją wykorzystamy dla rozwoju, to w porządku, ale jeżeli ją wykorzystamy po to, żeby zniszczyć przeciwnika, to już nie będzie w porządku. Czyli całe nasze podejście do życia i do innych istot jest w zasadzie błędne. To jest ważne, co mówisz, naprawdę. I daje bardzo dużo do myślenia. Duchowość się ciągle posługuje wibracjami. Oprócz tego, że wszystko jest energią, to wszystko jest również wibracją. Wibracji by nie było bez energii, fakt, ale wibruje materia, nie energia. Czyli wibruje pole fizyczne. To pole, które koduje w sobie informacje i wibracja jest dokładnie taka, jaką zakodowała w sobie fala informacje. Czyli krótko mówiąc, odtwarzając, odkodowując wibracje, moglibyśmy wiedzieć, co sobą przedstawia ta informacja. Ale my nie mamy możliwości odkodowywania informacji ani z pól mentalnych, ani z naszego ciała. W związku z powyższym nie mówmy, że my się mamy wznieść na wyższe wibracje. My mamy po prostu dostrajać się do takich wibracji, które służą rozwojowi. A więc do troski, do współczucia, do miłości, do życzliwości, do współpracy. A starać się powinniśmy wyciszać te wibracje, które nam szkodzą. Czyli nienawiści. Nienawiść powinniśmy wyciszać, złość, strach, lęk, stres, żal, pretensje. To są wszystko. Oczywiście odpowiada temu jakaś wibracja, ale my tej wibracji nie odkodujemy, będąc w czyimś polu. My tylko odczujemy, że ten człowiek jest nam niechętny. Czyli my przekazujemy tę informację i my ją odczuwamy jako zupełnie konkretną wiadomość. Więc jeżeli my będziemy dla kogoś niechętni, on nam dokładnie tym samym odpowie. Bo on odczyta tę informację, chociaż jej nie zdekoduje i absolutnie nie wie, czy to jest wibracja wysoka czy niska, czy ona ma duże wychylenia, czy małe, czy ma dużą częstotliwość, czy małą. To jest wszystko nieistotne. Ważne jest, jaką informację przekazuje i my to odkodowujemy za pomocą emocji. I na emocje zwracajmy uwagę, a nie na wibracje. Stąd się może czasami mówi o wzajemnej niechęci do siebie od pierwszego wejścia. Nie to, co my, nie? I to wszystko wynika po prostu z tego, że my nie wiemy, jaka jest rzeczywistość, na jakich zasadach funkcjonuje i w związku z tym jesteśmy z rzeczywistością w konflikcie. A jeżeli jesteśmy z rzeczywistością w konflikcie, to gotujemy tu sobie piekło. Niektórzy nawet twierdzą, że Ziemia to czyściec. Właściwie jak dla kogo? Dla mnie nie. To jest bardzo ważne, co dzisiaj Mnie się życie podoba. Uważam, że jest bardzo interesujące, pasjonujące i dające sporo satysfakcji. To jest
kwestia tylko naszego wyboru, co my z życiem zrobimy. Ale my nie możemy tylko myśleć o tym, jacy to my chcemy być szczęśliwi. My musimy coś zrobić, żeby to szczęście urzeczywistnić. Jeżeli cokolwiek zrobimy, jeżeli będziemy mieli taką chęć, to potencjał też się pojawi, bo nasza wielowymiarowa świadomość nam w tym pomoże. Także to nie jest tak, że my siedzimy, dumamy sobie, jak to by było dobrze i już samo wszystko się robi. Nic z tych rzeczy. Tu bez działania nie zrobi się nic. Czyli zawsze musimy być tym pierwszym poruszycielem, tym kreatorem tej swojej rzeczywistości. Właściwie tak. Planujemy i realizujemy. I jeżeli nikogo przy tym nie skrzywdzimy, rzeczywistość będzie nas wspierać. O, to też jest ważne, co mówisz. Bo to tutaj te intencje jednak są bardzo ważne. Bardzo ważne. Bo to nie chodzi o to, żebym ja miała większy samochód niż sąsiad. I lepszy, droższy. Nie chodzi o to, żeby rząd sobie za nasze pieniądze z podatków kupował super limuzyny. Niech po prostu zrobią to, co do nich należy. A wtedy na pewno będą szczęśliwsi. I tu, i w momencie, kiedy opuszczą ciała. Ale żeby coś takiego mogło się ziścić, to ta wiedza musi być powszechna. Do czego dokładasz swoją cegiełkę? No, na razie niewiele, bo nawet niewiele ruszyłam tego równoległego świata. Niemniej jednak, jak się spotkamy następnym razem, będziemy na ten temat mówić dalej. Jak najbardziej. Ja już się nie mogę temat rozwijać. Jeżeli się pojawi jedno, drugie, trzecie, czwarte pytanie, już będziemy wiedziały, w jakim kierunku iść, co ludzi interesuje. Tak jest. Właśnie, a może byśmy tutaj zrobiły taki apel o pytania do naszej... No właśnie, o tym mówiłam na samym początku. Tak. Nie zachwycajcie się tym, co my mówimy, nie dziękujcie, tylko po prostu pytajcie o to, co was interesuje. A ja bym te pytania zebrała i przy kolejnym naszym spotkaniu może byśmy właśnie poruszyły to, co ludzi interesuje, o czym chcieliby się dowiedzieć, ale w takim przy ujęciu języka nauki, tak? Nauki w postaci... Tak naprawdę powiedziawszy, ja nawet języka nauki staram się unikać, ze względu na to, że większość ludzi, którzy nas słuchają, z całą pewnością nie ma kontaktu z nauką. Natomiast chodzi o to, żeby to, co mówimy, było zrozumiałe. Dlatego rezygnuję z wibracji i zawsze wszystkich zachęcam. Odstawcie wibracje. I takich nie odkodujecie, nie zmierzycie, nie będziecie wiedzieli, jaką niosą informację. Wyczujcie to emocją. I już będzie dobrze. Jeżeli dowiemy się na przykład, co się dzieje za wschodnią granicą i będziemy tym ludziom współczuć, to już będziemy lepsi. Jeżeli będziemy się natomiast zrzymać, że my im cholera pomagamy, no to nie będziemy lepsi. I pamiętajmy, dokąd możemy pójść. Tak jest. Po opuszczeniu ciała. Danusiu, dziękuję Ci za dzisiaj. Cieszę się już na kolejne spotkanie, zresztą pewnie nie ja tylko. Czytając komentarze, jest wielu nas takich. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Jak będzie i jakie będą pytania. Tak to, co się w tej chwili dzieje na świecie, łącznie z tą pandemią, powiedzmy, łącznie z naszą służbą zdrowia, z naszymi rządami, które właściwie w tej chwili nie wiem, do czego dążą. W każdym razie na pewno nie mają naszego szczęścia na uwadze. Czyli krótko mówiąc, o to nasze szczęście musimy zatroszczyć się sami. I może tym akcentem zakończmy dzisiaj. Ściskam mocno i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. I Tobie, i słuchaczom. I do zobaczenia.